Cześć, jesteśmy na placu Tiananmen, znaczy obok placu, bo niestety nie mogliśmy wejść. Tutaj mamy obok bramę Zhenjiangmen, która jest bramą ze słynnym murem, z częścią muru, która została zachowana. Za mną ten budynek taki tutaj, który widzicie, to jest mauzoleum Mao Tse-tunga, samego przywódcy Chińczyków. No i co to mamy dalej? Dalej mamy taki wystający stożek, no to jest pomnik herosów generalnie. A dalej jeszcze, jakbyśmy wam pokazali, to jest brama do zakazanego miasta z popiersiem i z portretem samego przywódcy Mao Tse-tunga. Więc robi to wrażenie, to jest jeden z największych placów, jak nie największy plac. Jeden z największych placy na świecie, na którym są parady, ale niestety nie możemy tam pójść. Ogólnie jeśli chcecie wejść na plac Tiananmen, to musicie sobie zrobić rezerwację. Rezerwację można zrobić tylko przez apkę WeChat. Także jest to mega ciężkie, bo żeby uaktywnić tę apkę, to w ogóle musicie mieć kogoś, kto wam zeskanuje kod QR i nie jest to wasz kontakt. Także trzeba znaleźć jakąś randomową obcą osobę, żeby Która miała miesiąc już aplikację WeChat i to musi być Chińczyk. I to musi być Chińczyk. Także jest to ciężkie do zrobienia, nam to uaktywniła pani na recepcji. Ale no mimo wszystko z tym WeChatem nie jesteśmy w stanie nic zrobić tutaj, także Tiananmen będziemy podziwiać z daleka, bo wszystko tutaj jest tak ogrodzone, że w ogóle nie da się tutaj nijak przejść z jednej strony na drugą. Nawet nie można przekroczyć ulicy, słuchajcie, na drugą stronę, bo wszystko dosłownie są barierki. Dosłownie, także będziemy po prostu sobie oglądać to wszystko z daleka. No i większość rezerwacji trzeba robić online do zakazanego miasta, do innych miejsc, bo niestety biletów nie kupi się na miejscu. Słuchajcie, to właśnie tutaj, na tym placu za nami miała miejsce w 1989 roku masakra z udziałem studentów oraz ówczesnego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Czy coś się zmieniło tutaj? Nie wiem. Jak widzicie, miasto jest policyjne, państwo jest policyjne, wszystko jest, kurczę, policyjne tutaj. Wszędzie są kamery i każdy jest inwigilowany. Doszliśmy do najbardziej znanych hutongów. Z tych wszystkich miejsc to jest chyba najbardziej chińskie miejsce, jakie widzieliśmy do tej pory, oprócz tych pałacy zakazanego miasta itp., bo większość miasta tak nie wygląda. Nie ma w ogóle żadnych ani tych bram, ani zdabienia, ani żadnych takich tradycyjnych budynków. Także to jest chyba takie główne miejsce. Można tutaj spotkać wiele ciekawych rzeczy, wiele ciekawych posągów. Czuć tutaj ten klimat. Można się wczuć w to miejsce, gdzie byli ci właśnie starsi, znaczy ci ludzie, którzy mieszkali w tamtych czasach. Chiny to największy pod względem powierzchni kraj w całości leżący w Azji. Jako zorganizowane państwo, Chiny istnieją od 2021 roku przed naszą erą, kiedy to zaczął się kształtować język chiński jednoczący ludy mieszkające na wschodzie Azji. Historia, kultura i tradycja zachowują ciągłość aż do dnia dzisiejszego. Tu sprzedają różdżki nawet, patrzcie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale w tym miejscu, gdzie jesteśmy, głośniki zagłuszają głośniki. Ludzie gadają przez szczekaczki i głośniki są w ulicy. Po prostu jest taki harmider, taki szum. Rafał, to właśnie w tym miejscu się zgubiłeś, pamiętasz? Byliśmy tutaj, chcieliśmy pójść tam, a ty gdzieś poszedłeś do McDonalda. Pamiętasz to? 8 lat temu. To były dwa. Mamy do czynienia ze sklepami jubilerskimi, gdzie są kowale, którzy coś tam wykuwają, niby robią robotę. Myślę, że są zatrudnieni po prostu, żeby byli. A i tak to sprzedawane jest z fabryki, gdzie małe dzieci robią. Obowiązującą walutą w Chinach jest yuan, a językiem mandaryński. Chiny według konstytucji są socjalistycznym krajem dyktatury ludowo-demokratycznej.
tutaj przyjść zamiast tego One Fujik i tutaj byśmy spróbowali wielu rzeczy, a tam wszystko było zamknięte. No cóż. Skręciliśmy w prawo w jakąś uliczkę i znowu w prawo. Pewnie wiecie, gdzie to jest dokładnie, po tych opisach. Ale wyszliśmy w taki mały market. Ale to wygląda fajnie, taki właśnie chiński plastik wszędzie. To tu wszystko produkują. Co zauważyłaś? Magnesy. A ile taki magnesik kosztuje? Dużo? A skąd wiesz? 19 juanów? Dychę. Na AliExpress taki magnesik dużo tańszy. To jest tańsze. Jest i nasz polski akcent. Tu też jest taki fajny food court. Tutaj można naprawdę wszystko dostać. Zobaczcie. Chińskie przysmaki, kałamarnice. Pani w zlewie gotuje kluski. To jest chyba najfajniejsza część Pekinu do tej pory, pomijając te wszystkie właśnie zamki, pałace i tak dalej. Jest tak mega chińsko, ale też turystycznie bardzo, także ceny są trochę wyższe niż normalnie, ale też nie jakoś super dużo, także spokojnie można się tutaj najeść. Lepsze jest to, że oni myślą, że ich rozumiemy i nas zapraszają po chińsku na swoje potrawy. No ale fajna to jest miejscówka. Tutaj możecie zjeść jakieś ciastka. Kiedyś tutaj były sprzedawane skorpiony, jak pamiętam. No i mamy to, co chcieliśmy. Znaczy nie chcieliśmy, ale chcieliśmy pogadać. Rozgwiazdy. Zresztą się niedobrze robi. Okropne. Teraz wchodzimy w najcieńsze hutongi. To jest sedno Pekinu. Generalnie składa się, wiadomo, z głównych takich imperialnych, monumentalnych ulic oraz takich mniejszych uliczek. Chodźcie za mną. Pan rzucił kontrabandę na górę. Zobaczcie, jakie fajne te szczekaczki. Wchodzimy w te hutongi. Ile kamer? Tak to wygląda tutaj. Tutaj mieszkają prawdziwi Chińczycy. Prawdziwi Chińczycy. Prawdziwi Chińczycy. Nie ci mieszkają. nieprawdziwi. Nie ci tacy podrabiańcy. Zobaczcie, jakie mają graffiti, billboardy na ścianach. Jak to wygląda? Po prostu prawdziwe Chiny. Nie ma ściemy. Hutong to tradycyjny chiński zespół połączonych ze sobą parterowych budynków. Składają się one z wąskich uliczek, do których przylegają bramy wyjściowe do małych, wspólnych dziedzińców. Hutongi zazwyczaj nie posiadają sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania, a mieszkańcy korzystają ze wspólnego wychodka na podwórzu. To są publiczne toalety. Zastanawiam się, czy Chińczycy po prostu mają kible w domach. To jest publiczna toaleta. Wali się, kurczę, dwójeczkę i się patrzy na ludzi. No po prostu... Nie wiem, mieszkanie kogoś? Nie będę tam wchodził, bo tu jest numer, w którym mieszka ktoś. A to jest jego chałupka. Natknęliśmy się na kolejne jakieś podwórko. Czyli to jest podwórko, gdzie jeszcze ludzie mieszkają. Czyli jeszcze inaczej jest. Słuchajcie, jak się wejdzie, to jest masa większych, krętych uliczek. Na przykład tu ktoś może mieszkać, tu ktoś może mieszkać, tu ktoś mieszka. Każdy ma kamery generalnie. Teraz wyszedłem z tego hutonga. No i mamy już wielką ulicę, przy której są sklepy i różnego innego rodzaju przemysły. Za nami jest, w zasadzie za mną, jest mapa tej dzielnicy. Jesteśmy tutaj, jest ta alejka. Było to wszystko naćkane z racji tego, że ich tutaj jest miliard. 400 milionów. Właśnie strąbieni przez kierowców, którzy chcieli tutaj przejechać, panów dostawców i tak dalej. A ta główna ulica, przy której warto być, to nie mogę odczytać, ale chyba jest to Lianmen Street, którą warto odwiedzić. Ale pamiętajcie, że tylko nieprawdziwi Chińczycy mają przestrzeń i Duże domy. toalet. To jest jego wejście i jest jego chałupa. Czyli on może mieć ten cały plac dla siebie. To nie może być taki mała klitka, tak jak kawalerka. No to chyba nie jest do końca to, co ta pani chciała powiedzieć. 这是房管局的房子，不是私人的，也交房钱。
To są domy komunalne. 没事没事，我这有时候听不懂，人这来想吧，你俩也瞅不清楚。 Prawda, nie wiem o co chodzi. Ale chodzi pewnie o to, że nic nie widzi i Pewnie nie może tak. widać. Siesie. 哎，不客气不客气，这是旅馆，现在得停业了。旅游的， Za wolny jesteś. 原来是，现在有这疫情，人就关了，人就 To były jakieś hotele tutaj, 停业。 ale że teraz są zamknięte, bo tu panowała epidemia, COVID. Siesie. 哎，不客气不客气。 Hutongi znajdowały się na rozległym obszarze dookoła zakazanego miasta. Te, które znajdowały się najbliżej, należały do osób o wysokiej pozycji społecznej. Hutongi pojawiły się w Chinach w XII wieku i szybko rozpowszechniły się, ponieważ stwarzały dobre warunki do obrony miasta w przypadku oblężenia i odpowiadały potrzebom patriarchalnego społeczeństwa. Większość Hutongów zniknęła wraz z utworzeniem Chińskiej Republiki Ludowej. Jesteśmy teraz w Świątyni Nieba. Jeszcze nie jesteśmy. Jeszcze nie, ale zaraz będziemy. Płacimy tylko 10 juanów, czyli około 5-6 zł za osobę, a w wysokim sezonie, w którym my nie jesteśmy, kosztowałoby to 15, czyli kolejna oszczędność. Kochani adventuresi, pokażę wam teraz, jak wyglądają pieniądze w Chinach. To jest jedynka. Uwaga, ten miły pan nazywa się Mao Zedong. Ten miły pan nazywa się Mao Zedong na 5. Ten miły pan nazywa się Mao Zedong na 10. A ten miły pan nazywa się Mao Zedong na 100. Jedynie różni się tył, gdzie już nie mógł pokazać swojej twarzy, tylko musiał pokazać inne oto budowle. Mao Zedong. Pozdrawiam. Ja się nie dziwię, słuchajcie, że Chińczycy są tacy chudzi, bo jak oni muszą do każdej atrakcji czy do każdego miejsca tyle dochodzić, no to trochę się im pali tych kalorii. I nam też niedługo. Super ciałka, słuchajcie, pewnie w marcu wjeżdżamy do Tajlandii, zaraz będzie Wietnam, plaża. Jesteśmy w skrytce. Nie jesteśmy przed skrytką. No dobra. Bardziej skarbiec z tłumaczenia dosłownego, ale cała świątynia, całość jakby tej świątyni nieba została wybudowana po to, aby oddać hołd i modlić się do bogów o dobre zbiory oraz co? Deszcz. My też tutaj na razie nie chcemy. Siema. Słuchajcie, to jest cała świątynia niebios, a świątynia niebios składa się z 3 głównych części. Pierwsza część to był okrągły ołtarz, to akurat nie jest, to jest cesarskie sklepienie nieba, czyli to jest mniejsza świątynia na planie koła, położona po południowej stronie Czerwonego Mostu. Tutaj jest nasz Czerwony Most. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale musisz, chodź. Pokażmy wszystkim. Czerwony Most prowadzi do oto tamtej świątyni. Oto tamta świątynia to się nazywa pawilon Modlitwa o Urodzaj, wykonany w całości z drewna. Tu było sklepienie nieba, tam jest pawilon Modlitwa o Urodzaj, a jeszcze mieliśmy... Okrągły ołtarz. Dokładnie, okrągły ołtarz, w którym cesarz składał ofiary, składający się z 3 części. Był człowiek, była ziemia i było niebiosa. One się wznosiły w górę. Co już doskonale wiecie, całość tych zabudowań powstała podczas dynastii Ming oraz Qing. Generalnie akurat ta świątynia powstała na przełomie XIV i XV wieku. A tutaj na tym placu cesarz przed ceremonią przychodził, żeby się przebrać. I później też, jak już się ceremonia kończyła, to przychodził zmienić ciuchy na normalne i wracał sobie do swojego pałacu. Mało budynków miał, musiał na widoku. No właśnie, tak tutaj przy wszystkich, nawet w zimę. Może lubi jak go. Nie, to było raz w roku, a pewnie sobie wziął lato. I to bez wszystko deszczu, bo modlił się o jasne. deszcz. No tak, wygodnicki. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić chłopaka Dawida. Jaki kurczak. Kończymy dzisiaj przygodę z Pekinem. Z Pekinem, chciałem powiedzieć Beijing. Kończymy dzisiaj przygodę z Pekinem. Jedziemy do Xi'an. Plecaki załadowane. Paulinka też ma swój. Ona ma trochę lepszy, taki zgrabniejszy. Czyli lżejszy, o. A ja mam bardziej wytrwały, który jest troszeczkę też większy, cięższy, ale też twardszy.
według teorii. Dobra firma, ta od Paulinki, to moja też, ale to mogła być wasza reklama. Słuchajcie, rozkminiliśmy temat. To urządzenie za Pauliną to żółte, to jest powerbank. Wyjmuje się te małe powerbanki i ładuje się. No patrz, teraz mają kropki nawet na poziom naładowania. Bo to jest chyba jak Veturillo, że można to wziąć tu, a gdzieś... Ja to stwierdzam, że to jest inny wymiar dworcu w ogóle. Jak lotniska. Chyba lepiej nawet. No nieźle. Jednak na szczęście wszyscy ci ludzie nie jechali z nami, tam się przychodzi przez taką kontrolę. Trzeba było dać paszporty. No i idziemy na platform 4. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. To jest nasz pociąg. Paula się zastanawiała, czy w ogóle są toalety tam, ale chyba są. Sprawdzamy tutaj i idziemy tutaj. No proszę, jaki walki. Będzie hit. 12 godzin w takim pociągu. Mam nadzieję, że to będzie dobra podróż. 10. 9. 10. Na szczęście babeczka się z nami zamieniła, bo mieliśmy niestety 2 miejsca. My siedzieliśmy o tam, a siedzimy w końcu obok siebie na szczęście. 12 lat, jakbyśmy mieli jeszcze siedzieć obok osobno, to byłaby dramatyczna sytuacja. Nigdy więcej. Zobaczcie, jak wygląda. I śmierci. Nie aż tak. To te są takie śmierdziwe. Gościu stoi, jara peta na samym środku korytarza. Masakra. Jak żyć? To będzie ciężka podróż. Ale myślmy pozytywnie. Przynajmniej siedzimy razem. Mogliśmy siedzieć osobno. Miałem miejsce o tam, gdzie ta pani przy oknie. 给你们水果吃不？最后几盒了，2盒10块钱，下班了，就剩这几个了，你赶快挑。2盒10块。啊，2盒10，挑2个不一样的，就带别的啊，因为橘子多，只能。 Całą podróż przegadaliśmy z kolegami, z koleżanką i kolegą. Dobre ziomy studiują architekturę w Xi'an. 永结同心，祝你们百年好合，永结同心。 Chciałem zrobić powykręcanym w chińskie 5. Idę do wagonu Warsa. Tak to wygląda. Są w ogóle powerbanki. To jest ich Wars. Mam nadzieję tutaj się położyć i gdzieś kimnąć. Paruwasz jeden chciał ode mnie kasę, żeby tam usiąść. Nieładnie kolego, nieładnie. No co, nie będę się tutaj awanturował. Ale wracamy na miejsce niestety.